Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka jest przyimek przez. A więc dzisiaj kontynuujemy serię z przyimkami w języku polskim. Przyimki bardzo często mają dużo znaczeń i dużo funkcji. Używamy ich w różnych kontekstach, ale też w języku polskim łączą się z różnymi przypadkami. Często jest tak, że jeden przyimek może łączyć się z dwoma przypadkami. To zależy od kontekstu. I dzisiaj opowiem Wam o wszystkich znaczeniach, o wszystkich kontekstach, w jakich używamy przyimka przez. Na początku mam dla Was bardzo dobrą informację, ponieważ przyimek przez używamy tylko zbiernikiem. I zaczynamy już z pierwszą funkcją tego przyimka, z pierwszym kontekstem, w którym używamy tego przyimka. A więc przyimka przez używamy na przykład wtedy, kiedy przechodzimy przez jakieś miejsce, na przykład przez centrum miasta, ale też kiedy używamy czegoś do wykonania jakiejś akcji. Na przykład rozmawiać przez co? Rozmawiać przez telefon. Zobaczmy na 3 przykłady. Właśnie idę przez park. Nie lubię przejeżdżać przez Warszawę po 17. Skontaktował się ze mną przez WhatsAppa. Następna sytuacja, w której możemy użyć przyimka przez, to kiedy przekraczamy jakieś miejsce, to znaczy przechodzimy z jednej strony na drugą stronę. Na przykład musimy przejść przez rzekę. I zobaczmy na jeszcze 2 przykłady. Przeszliśmy przez most. Albo musimy przejść przez ulicę. I jak możecie zobaczyć w drugim przykładzie, w drugim zdaniu, musimy przejść przez ulicę. Tutaj w tłumaczeniu na angielskim nie używamy żadnego przyimka. Nie jest on potrzebny, więc po prostu czasami w tłumaczeniach na inny język ten przyimek jest zbędny. Jeśli dobrze pamiętam, będzie więcej takich przykładów później. Następna sytuacja, w której używamy przyimka przez, to kiedy mówimy o czasie. Przez jaki okres będziemy coś robić, albo robiliśmy, albo robimy coś. Na przykład pracowałem przez cały dzień. Padało przez 3 godziny. On mieszkał za granicą przez 9 miesięcy. Kolejna sytuacja to kiedy chcemy powiedzieć o powodzie czegoś. Na przykład spóźniłem się przez korek, albo lot został odwołany przez co? Przez burzę. Lot został odwołany przez burzę. Albo to wszystko przez ciebie. Przyimka przez używamy też w stronie biernej do podania informacji, przez kogo została wykonana jakaś akcja. Na przykład ten obraz został namalowany przez Moneta, albo ten dom został zaprojektowany przez mojego przyjaciela. Kolejna sytuacja, w której używamy przyimka przez, kiedy mówimy w jaki sposób, przez co coś zostało wykonane, coś zrobiliśmy. Ale jest trochę inne tłumaczenie na angielski. Wysłał list przez kuriera. Albo rezerwacja została zrobiona przez stronę internetową. I jeszcze jedna sytuacja, kiedy używamy przyimka przez, związana z matematyką, kiedy mówimy o dzieleniu. 10 przez 2 to 5. Możemy też to powiedzieć w dłuższy sposób. 10 podzielić przez 2 to 5. Jak wspomniałem na początku, przyimka przez używamy tylko z jednym przypadkiem. Jest to biernik. I na koniec mam dla Was jedno ćwiczenie,
w którym będziecie mogli sobie odświeżyć, przypomnieć końcówki biernika, ale też zobaczyć użycie tego przyimka w innych przykładach. W tym momencie możecie zastopować wideo, żeby zastanowić się nad poprawnymi końcówkami przymiotników i rzeczowników, a ja przechodzę do kolejnego slajdu, gdzie pokażę Wam poprawne odpowiedzi. I zdanie numer 1. Ten projekt został zrobiony przez mojego kolegę. Mój kolega, słowo rodzaju męskiego. Mówimy tutaj o osobie, a więc końcówka ego dla naszego zaimka dzierżawczego, mój, mojego. Kolega jest to słowo rodzaju męskiego z końcówką a więc tutaj musimy zamienić na e. Mamy taką samą końcówkę jak dla słów rodzaju żeńskiego. I zdanie numer 2. Przez złą pogodę zasięg nie jest dzisiaj najlepszy. Tutaj mamy słowo rodzaju żeńskiego, a więc dla naszego przymiotnika będzie to końcówka on, zła, złą, i dla naszego rzeczownika mamy końcówkę pogoda, pogodę. Numer 3. Teraz przejeżdżamy przez Atlantę. Słowo rodzaju żeńskiego, a zamieniamy na jest to rzeczownik. I tak samo w zdaniu numer 4 musimy przejść przez ulicę. Rzeczownik, rodzaj żeński, a więc a na e. Numer 5. Będziemy remontować dom przez miesiąc. Tutaj mamy słowo rodzaju męskiego, ale nie mówimy tutaj o osobie ani o zwierzęciu, a więc zostaje bez zmian. Rodzaj męski, nieżywotny. Numer 6. Zostałem już poinformowany przez szefa. Szef, słowo rodzaju męskiego, mówimy tutaj o osobie, a więc końcówka a. Numer 7. Spacerujemy przez centrum Gdańska. Centrum, słowo rodzaju nijakiego, a więc zostaje bez zmian. I zdanie numer 8. Przez niego jesteśmy spóźnieni. Tutaj mamy zaimek osobowy i on w bierniku po przyimkach właśnie ma formę niego. Przez niego jesteśmy spóźnieni. Mam nadzieję, że to ćwiczenie nie sprawiło Wam żadnych trudności i pomogło odświeżyć końcówki biernika. To już jest koniec dzisiejszego odcinka. Jak zawsze na koniec bardzo proszę o zostawianie łapek w górę, subskrypcji i komentarzy. Zachęcam do zostawiania swoich zdań właśnie z przyimkiem przez. Do zobaczenia już w kolejną niedzielę. Cześć!